Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na pyszny i imponujący deser. Tym razem na nasze stoły trafi ciasto balladyna, czyli nic innego jak cieniutki kakaowy biszkopt przełożony masą serową, herbatnikami i dodającym słodyczy kajmakiem. A wszystko to pod grubą warstwą galaretki z malinami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione warstwowe ciasta. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynamy od kakaowego biszkoptu. Potrzebuję do niego 80 g mąki tortowej, 25 g skrobi ziemniaczanej i takiej samej ilości ciemnego kakao. Na końcu dodaję jeszcze płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, ale jest to składnik opcjonalny, który możecie pominąć. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące i na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przelewam 4 duże jajka o temperaturze pokojowej i dodaję do nich 100 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do chwili, kiedy jajka co najmniej podwoją swoją objętość, a całość stanie się jasna i puszysta. Zależnie od mocy miksera może to zająć nawet do 10 minut, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Samo ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać je wraz ze wzrostem objętości masy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do jajek 50 g oleju rzepakowego. Robię to powoli, wąskim strumieniem na średnich obrotach miksera. Po dodaniu całego tłuszczu zawartość naczynia mieszam jeszcze przez około 30 sekund, upewniając się przy tym, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak powinno. Po tym czasie odkładam mikser, chwilowo nie będzie nam potrzebny. Do tak przygotowanej masy jajecznej dodaję składniki suche. Robię to w 2 partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki. Ważne jest, żeby nie przemieszać ciasta i nie wybić z niego zbyt wiele powietrza, dlatego mieszajcie je tylko do momentu, w którym przestajecie widzieć suchy proszek. Postarajcie się też zagarniać ciasto od dna naczynia, bo tam będzie się zbierać najwięcej mąki, przez co łatwo ją przegapić. Gotowe ciasto przekładam do kwadratowej blaszki o boku 26 cm i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni formy. Spód blachy wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki zostawiłem suche. Dzięki temu biszkopt będzie się do nich przyklejał w trakcie pieczenia i nie opadnie w trakcie studzenia. Forma z ciastem biszkoptowym trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 20 minut, do chwili kiedy wykałaczka wbita w najgrubsze miejsce wychodzi całkowicie sucha. Wtedy wyjmuję biszkopt z piekarnika i upuszczam go na blat z około 40, może 50 cm, wybijając z niego w ten sposób powietrze. To również powinno zapobiegnąć opadaniu. Tak przygotowane ciasto odstawiam w formie do całkowitego wystudzenia. Po około godzince ostrożnie odcinam biszkopt od boków blaszki, pozbywam się papieru do pieczenia i przekładam na blat, gdzie przy pomocy długiego noża z ząbkami przecinam go na 2 równe, cieniutkie blaty. A przynajmniej staram się to zrobić, bo przy tej grubości biszkoptu nie jest to proste. Być może użycie noża strunowego byłoby lepszym pomysłem. Ja takiego nie mam, ale jeśli macie go pod ręką, spróbujcie, powinno być odrobinę łatwiej. Po przecięciu biszkoptu odkładam go na bok i zabieram się za poncz, który nawilży gotowe ciasto. Do średniego dzbanka przelewam 150 ml likieru kawowego i taką samą ilość chłodnej, przegotowanej wody. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do uzyskania jednolitego płynu, a następnie przelewam do butelki do nasączania biszkoptów i odstawiam do momentu, kiedy poncz będzie potrzebny.
Do osobnego średniego dzbanka wlewam 150 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 18 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia mieszam do uzyskania jednolitego płynu i rozpuszczenia żelatyny, a następnie odstawiam na kilka minut do całkowitego wystudzenia. Następnie zajmuję się galaretką, która przyozdobi wierzch ciasta. Do dużego dzbanka wlewam 800 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 2 opakowania galaretki malinowej. Zawartość naczynia mieszam do całkowitego rozpuszczenia proszku, po czym odstawiam na kilka minut do lekkiego przestudzenia. W tym czasie zajmuję się masą serową. Potrzebuję do niej 250 g zimnej 36% śmietanki. Dodaję do niej 100 g cukru pudru, a następnie ubijam przy pomocy miksera na 3/4, to znaczy do chwili kiedy śmietanka wyraźnie się napowietrze i co najmniej podwoi swoją objętość, ale nie będzie jeszcze całkowicie sztywna. Ubijanie najlepiej przerwać w momencie kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać na niej wyraźny ślad. Tak przygotowaną śmietankę odstawiam na chwilę do lodówki i zajmuję się serem. Do osobnej dużej miski przekładam 750 g twarogu sernikowego z wiaderka i dodaję do niego 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Żeby dać sobie chwilę na działanie, ser powinien mieć temperaturę pokojową. Najlepiej wyjąć go z lodówki przed przygotowaniem biszkoptu. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do równego rozprowadzenia wanilii w twarogu. Wtedy dodaję do niego wystudzoną żelatynę, ale zanim to zrobię, muszę ją zahartować. Do dzbanka z wystudzonym płynem dodaję łyżeczkę sera, a następnie krótko mieszam jego zawartość przy użyciu rózgi, tylko do uzyskania jednolitego płynu. Może się wydawać, że to mało, ale tyle wystarczy, żeby uniknąć powstania grudek w masie serowej. Tak przygotowaną żelatynę dodaję do sera. Robię to powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia na średnich obrotach miksera. Pozwoli to łatwiej rozprowadzić płyn w serze. Jeśli wasz twaróg będzie w temperaturze pokojowej, ryzyko powstawania grudek będzie niewielkie, szczególnie po zahartowaniu żelatyny. Po dodaniu całego płynu mieszam masę jeszcze przez około 30 sekund, żeby upewnić się, że wszystko połączyło się tak jak należy, a następnie odkładam mikser. Nie będzie nam już potrzebny. Na tym etapie dodaję do masy serowej ubitą wcześniej śmietankę i krótko rozprowadzam ją w twarogu przy pomocy silikonowej szpatułki. Jeśli chcecie, możecie wmieszać ją mikserem, ale sposób ze szpatułką da wam pewność, że nie wybijecie powietrza wtłoczonego w nią w trakcie ubijania. Wszystkie elementy są gotowe, możemy zabierać się za składanie ciasta. Dolny blat przekładam do blaszki, w której wypiekałem biszkopt i solidnie nasączam go około połową przygotowanego wcześniej ponczu. Blaszkę wcześniej umyłem i osuszyłem, spód wyłożyłem papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, możecie wyłożyć całą blaszkę papierem. Na nasączony biszkopt wykładam około połowę masy serowej i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni ciasta. Postarajcie się zrobić to w miarę dokładnie, bo wszelkie nierówności będą się rzucać w oczy po wykrojeniu kawałków. Na wyrównaną masę serową wykładam maślane herbatniki. Staram się to zrobić w miarę ciasno, ale bez jakiegoś szczególnego wzoru. Po prostu chodzi o to, żeby odciąć masę serową. Na ciastka wykładam 400 g kajmaku i rozprowadzam go w miarę równo po ich powierzchni. Jeśli wasz kajmak będzie zbyt gęsty, możecie podgrzać go w mikrofali lub kąpieli wodnej i porządnie wymieszać. Wtedy powinien się rozluźnić, co znacząco ułatwi rozprowadzenie go na herbatnikach. Po uzyskaniu równej warstwy karmelu przykrywam ją kolejną warstwą herbatników. Układam je dokładnie w ten sam sposób co pierwszą warstwę, odcinając przy tym kajmak od masy serowej. Do przygotowania ciasta użyłem 400 g ciastek, ale ich ilość będzie zależeć od wielkości herbatników, których użyjecie. Na drugą warstwę herbatników wylewam resztę masy serowej i rozprowadzam ją równo po całej powierzchni ciastek.
Jeśli wszystko zrobiliście tak jak ja, nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Masa na tym etapie może już powoli gęstnieć, ale nadal powinna być na tyle płynna, że jej rozprowadzenie to czysta formalność. Po uzyskaniu równej warstwy serowej przykrywam ją drugim kakaowym blatem i delikatnie dociskam, żeby wszystkie warstwy odpowiednio się ze sobą skleiły. Oczywiście nie przesadzajcie z siłą, żeby masa serowa nie wypłynęła gdzieś bokiem i nie narobiła bałaganu. Na końcu obficie oblewam biszkopt resztą ponczu. Jeśli nie macie pod ręką butelki do nasączania, nic straconego. Biszkopty możecie nawilżać też przy pomocy pędzelka lub po prostu wylewać poncz łyżką. Wybierzcie taką metodę, która najbardziej wam odpowiada. Po nawilżeniu ciasta odkładam blaszkę na parę minut do lodówki. W tym czasie wracam do galaretki, która na tym etapie powinna być już lekko przestudzona, ale nadal ciepła. Przelewam ją do dużej miski, a następnie dodaję do niej około 500 g mrożonych malin. Maliny zamroziłem dzień wcześniej, po prostu wziąłem pół kilograma świeżych owoców, umyłem je i wsadziłem do zamrażarki. Możecie też kupić już gotowe mrożone owoce. Zawartość miski krótko mieszam, tylko do rozbicia dużych grud owoców, a następnie odstawiam na maksymalnie 2 minuty do chwili, kiedy galaretka zacznie tężeć. Nie zostawiajcie tego na dłużej, bo możecie się zdziwić i skończyć z dużą żelką w kształcie miski. Po 2 minutach wyjmuję ciasto z lodówki, wylewam na nie tężejącą galaretkę i rozprowadzam ją najrówniej jak to tylko możliwe. Jeśli nie chcecie kupować mrożonych owoców albo mrozić ich samemu, możecie użyć świeżych. Wtedy wyłóżcie je na ciasto przed wylaniem galaretki. W takim wypadku przygotowałbym ją jako pierwszą jeszcze przed biszkoptem, na spokojnie ją wystudził i wylał na owoce, kiedy zaczęłaby tężeć. Tak przygotowane ciasto trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia wszystkich warstw. Po całej nocy w lodówce pozbywam się boków blaszki, folii rantowej i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podawać ciasto najlepiej w towarzystwie filiżanki dobrej kawy. Wilgotny kakaowy biszkopt otula gładką masę serową, a jego delikatnie kawowy smak idealnie pasuje do grubej warstwy owocowej galaretki. Herbatniki po całej nocy w lodówce zmiękły i nie stawiają żadnego oporu, a kajmak wprowadza do naszej kompozycji słodycz i karmelowe nuty. Pyszne, piękne ciasto, które wymaga odrobiny pracy, ale odwdzięcza się smakiem i na pewno zaimponuje waszym gościom. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!